Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W końcu przyszło nasze upragnione lato i dzisiaj zapraszam Was na kosmetyczkę miesiąca. Będziemy musieli wybrać sobie jakieś kosmetyki właśnie na takie letnie temperatury. Może jakieś delikatne, kolorowe makijaże. Już mam w głowie jakiś pomysł. Na początku podsumujemy sobie to, co testowałam w ubiegłym miesiącu, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tym odcinkiem jednocześnie wchodzimy w taki tryb wakacyjny kanału, co oznacza, że będą się odcinki pojawiały trochę rzadziej. Zwykle publikuję 2 razy w tygodniu, teraz będą odcinki raz w tygodniu, ale być może raz na jakiś czas pojawią się również 2 razy w tygodniu, ale tak, żebyście, wiecie, nie byli zaskoczeni albo nie pytali, czy coś się stało, czy wiecie, mam jakieś problemy, to nie, po prostu wchodzimy w tryb wakacyjny i będzie tych odcinków troszkę mniej, żebyśmy wszyscy mogli skorzystać z pogody, wakacji, urlopów, słońca, truskawek i pomidorów. Z produktów, które testowałam w czerwcu, no to mamy tutaj te podkłady dubajskie. Tutaj nagrywałam Wam takiego shortsa, w którym mówiłam, że one się praktycznie niczym nie różnią w stosunku do poprzednich wedlowskich podkładów. One mają wszak troszeczkę inne kolory, mają ciutkę inną konsystencję, ale na twarzy wypadają tak samo, bardzo dobrze kryją, nie robią maski, ładnie wygładzają teksturę skóry i super się trzymają. Świetne są te podkłady, wciąż uważam, że naprawdę jest to hitowa premiera, jeżeli chodzi o takie drogeryjne podkłady. Niestety okazało się, że moim idealnym odcieniem jest połączenie 3 i 5, bo chyba robiłam w ubiegłym miesiącu 4 i ona wyszła taka za chłodna dla mnie, za oliwkowa. 3 jest za jasna, a właśnie 3 i 5, czyli Peach Medium i Deep Medium są dla mnie idealne. Paletę muskawową myślę, że widzieliście już na kanale. Jeżeli nie, to zachęcam do nadrobienia odcinka z całym tygodniem makijaży tą paletą. Bardzo fajnie się nią pracowało, ale nie chciałabym się powtarzać. To, co powiedziałam w tamtym odcinku, jakby podtrzymuję, jeżeli chodzi o tą paletę. Fajnie było sobie również wrócić do tej paletki Art Touch. Już kiedyś ją recenzowałam, już kiedyś ją Wam pokazywałam i wciąż bardzo ją lubię. Fajnie się nią pracowało w tym miesiącu. Chociaż i tak najczęściej sięgam po produkty kremowe, ale fajnie mieć właśnie czasami coś takiego na szybko, na sucho. Używałam sobie również tych cieni w paletce Glam Shopu, ale to są cienie Pastel Roses. No i powiem Wam, że robią wrażenie. Tak jak tutaj ktoś słusznie napisał, zresztą było dużo komentarzy w tym odcinku o Pastel Roses, zresztą też sobie obejrzyjcie, jak jeszcze nie widzieliście, że dla osób, które znają Glam Shop i lubią Glam Shop, to nie jest nic nowego, nie? Bo to są piękne cienie, cudownie błyszczące, cudownie mieniące się, ale Glam Shop nam już to przez kilka lat jakby serwował, więc to nie jest nic odkrywczego, ale jak ktoś szuka może innych kolorów, może jakichś takich ciekawszych, jeżeli, nie wiem, nie przepadacie za formułami Glam Shopowymi, no to jest to na pewno coś, co warto spróbować, bo te cienie błyszczą się po prostu jak diamenty, jest po prostu przepiękne. I co do tych pomadek First Kiss od Mio, tutaj pokazywałam Wam chyba ten najciemniejszy odcień 4, że on jest taki właśnie ciemny i czekoladowy. W tym miesiącu sprawdzałam sobie również inne kolory, no i okazuje się, że tutaj nie wszystkie są takie ciemne. Może ja Wam je zesłoczuję w ogóle. Powinnam to zrobić w ogóle na początku, w pierwszym odcinku, ale okej. Tutaj mamy 4, tu mamy 3. Zobaczcie, ona jest taka półtransparentna, taka lekko balsamowa, więc robi taki fajny, właśnie delikatnie zmutowany odcień na ustach. Zmutowany, dziwnie to zabrzmiało, ale chciałam odwzorować słowo muted angielskie, które właśnie mówi o oznacza takie stonowany. Tutaj jest 2 i ona też jest taka półtransparentna i zobaczcie, jest taka nudziakowa praktycznie, nie? To już jest taki nudziak. Delikatnie brzoskwiniowo-różowy, bardzo ładny, bardzo użytkowy. I 1, jedynka ma w sobie więcej różu, zobaczcie. Więc widzimy, że to nie są takie turbo kryjące też pomadki. Ta jest najbardziej kryjąca, co jest moim zdaniem plusem, bo jest ciemna i chyba ta 1 jest najbardziej kryjąca, taka najbardziej kremowa. Natomiast 2 i 3 są takie półtransparentne, więc będą dawały taki efekt delikatnego balsamu na ustach z lekkim kolorem. Uważam, że świetne kolory na lato, absolutnie. Mega przyjemne są te produkty i na pewno będę ich sobie używać. Natomiast właśnie miło mnie zaskoczyło to, że tutaj mamy też jaśniejsze odcienie. One są takie, wiecie, właśnie takie brązowe, jak wyszła ta cała kolekcja, ale jednak no takie mega użytkowe, nie? Każdy znajdzie coś dla siebie, bo od brązów poprzez nudziaki po praktycznie róż
Good job, Mio, good job. Zaczynamy makijaż i pomyślałam, że zrobię sobie w tym miesiącu taką naturalną bazę, żeby nie czuć się ciężko, bo no wiecie, jednak w ten taki mega letni czas ja tak nie do końca lubię mocny i ciężki makijaż twarzy, więc wybrałam sobie takie właśnie naturalne produkty do makijażu i będzie to mój ulubiony podkład BB z Sensum Mare, Algotone, będzie korektor z RMS Beauty i puder Paese jęczmienny. Wyłożyłam sobie taką dosłownie niecałą pompkę i będę aplikować pędzelkiem. Nie wiem, czy widzieliście, ale Sensum Mare wypuściło kilka fajnych nowości do makijażu, mianowicie 2 pudry Algotone i tutaj jest satynowy i matowy. Ja ten matowy już raz używałam, więc może właśnie dzisiaj sobie użyję i też tak w tym miesiącu potestuję te pudry. One mają 99% składników pochodzenia naturalnego, są wegańskie, oczywiście bez talku, więc może by interesowała Was ta kolekcja. I wyszły też 3 przepiękne takie balsamy tintujące, jak to się nazywa dokładnie? Tinted Lip Oil, takie olejki z kolorem, z tintem, no bardzo, bardzo ładne. Jeden sobie otworzyłam i próbowałam już, więc może też sobie to dzisiaj sprawdzimy. Następnie korektor z RMS, odrobinę dosłownie. Tutaj wewnętrzne kąciki. I właśnie może spróbujmy sobie ten matowy puder z Sensum Mare. Pokażę Wam z bliska, jak będzie się prezentować moja skóra. I to jest takie opakowanie, wiecie, klasyczne. Tu jest takim obracanym wieczkiem, które możemy sobie otworzyć, zamknąć. Jest taki delikatnie beżowy, transparentny. Pięknie pachnie, jak zwykle, wszystkie po prostu Sensum Mare produkty ślicznie pachną. No i pokażę Wam właśnie z bliska, jak będzie prezentować się skóra po przypudrowaniu. Wcieram sobie w puszek i aplikujemy w moje strategiczne miejsca. No i robi tutaj bardzo ładne wygładzenie. Zobaczcie z tej strony, gdzie jest widoczna tekstura skóry, pory. Wszystko się błyszczy, tutaj pięknie się zmatowiło, no i pory są ładnie wyblurowane. Podoba mi się ten efekt. No moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie, bo fajnie wygładza teksturę, co dla mnie jest na plus, szczególnie do pracy przed kamerą, bo kamera niestety, ale wyłapuje wszystkie niedoskonałości i widzi tak naprawdę więcej niż ludzkie oko. Jeżeli może pracujemy, wiecie, z kamerą telefonu, to może aż tak nie, ale naprawdę taka lustrzanka cyfrowa to widzi wszystko, widzi więcej. Ja słuchajcie, widzę, że muszę wyregulować brwi, dopiero jak jakieś obrabiam zdjęcia, które wiecie, robiłam aparatem, albo że okazuje się, że mam wąsik do wydepilowania. Ja się dowiedziałam, że mam w ogóle wąsik właśnie przez zrobienie zdjęcia. Nawet nie miałam pojęcia, że mam jakiekolwiek włoski gdzieś tutaj. Także no, kamera wyłapuje dużo, więcej niż by się mogło wydawać. W tym miesiącu mamy duo od Sensum Mare do skóry. Czekam Sensum Mare na jakieś fajne róże w kremie, jakieś fajne bronzery. Nałożę sobie troszkę tego tintującego olejku. Tutaj są 3 kolory. Mamy Rose, Carmine i Nude. I ja sobie wyciągnęłam Rose i sobie sprawdzam. Testuję. Zobaczcie, śliczny odcień. Taki delikatnie ożywiający usta. Piękny zapach, bardzo taki apetyczny. Bardzo lubię pielęgnację od Sensum Mare, ale nie ukrywam, że jak zobaczyłam te nowości, to się troszkę podekscytowałam, że właśnie jakaś fajna kolorówka wjeżdża. Chyba jest taki leciuteńko słodkawy, delikatnie, ale nie polecam jeść taki pośmak błyszczyka. I prawie bym zapomniała o brwiach, także lecimy z moim standardowym duo. Te mydełko już powiem Wam przestaje trzymać, przestaje się tak dobrze nakładać, już troszkę jest podeschnięte. Jeszcze jak tak więcej nałożę, tak nawalę go, no to jest git, ale jak tak tylko troszeczkę chcę tak przelecieć sobie, nic nie robi wtedy, nie? Więc muszę go tak trochę nawalić. I trochę kredki. Widzicie, jak mi te czarne mydełko ochładza kolor brwi? Nie za bardzo lubię ten efekt. Właśnie jak nakładam go mało, to tak to nie jest zauważalne, ale jak nałożę go dużo, no to one się robią takie chłodne, takie szaro-czarne. Nie są mocne, ale są chłodniejsze. Trochę tego nie lubię jednak. Chyba jakbym miała wybierać takie koloryzujące mydełko, no to właśnie wolałabym wybrać brązowe, żeby
nie ochładzał mi koloru brwi, ale jak Wy macie na przykład problem z tym, że wszystko u Was wypada, nie wiem, za ciepło na brwiach, to może właśnie to jest fajna opcja, no bo będzie troszeczkę te brwi dochładzać, nie? I dzisiaj wygrzebujemy sobie taką starość z naszych czeluści kosmetycznych i paletkę Oriental. W ogóle bardzo dawno jej nie używałam. Już nawet się zastanawiałam, czy wiecie, nie zrobić jakiegoś decluttera tej palety, ale tak pomyślałam, że sobie jeszcze trochę jej poużywam. Mega ją lubię i uwielbiam ten bronzer i w ogóle jest super. Także w tym miesiącu poużywam sobie, może podejmę decyzję, czy ona się nadaje jeszcze do używania, czy nie. No, ogólnie zobaczcie, aplikuje się wszystko tutaj bardzo ładnie. I taki ładny, lekki w miarę efekt daje. Jest to ciepły bronzer, więc chcę go nałożyć tak trochę obszerniej, żeby nie mieć efektu takich pomarańczowych plam, tylko opalenizny delikatnej. Mam do Was takie pytanie, bo to jest taki w sumie, no taki jeden z takich, nie wiem czy kultowych, można powiedzieć, produktów, ale wydaje mi się, że jak wyszła ta kolekcja Oriental, to był to bardzo popularny kosmetyk i później nawet, matko, co mi się zrobiło z grzywką? I później nawet Hania wypuściła ten bronzer tak solo, osobno, nie w palecie, bo był taki popularny. No i mam do Was takie pytanie. Który kosmetyk Waszym zdaniem powinien z Glam Shopu wrócić do na przykład takiej stałej oferty albo zostać, wiecie, po prostu przywrócony, bo był na przykład Waszym zdaniem tak hitowy, tak kultowy, albo po prostu no Wy tak uwielbialiście ten produkt, że nie możecie się, wiecie, bez niego obyć i bardzo na przykład tęsknicie za danym produktem. Ja myślę sobie, że one chyba, nie wiem czy już zostały wycofane, ale mają wycofane te korektory i wydaje mi się, no przypuszczam, że Hania wypuści w zamian coś równie super, równie świetnego, ale one były naprawdę świetne i bardzo dobrze mi się sprawdzały. Zresztą dużo jest takich fajnych produktów z Glamu, na przykład ten brzoskwiniowy korektor. Dla mnie to jest najlepszy brzoskwiniowy korektor, jaki używałam do tej pory. Jest po prostu the best. I formuła, i odcień, odpowiedni ma odcień, więc tego by mi na pewno bardzo brakowało. No i dla mnie tak personalnie, dla mnie zapłaciłabym podwójną stawkę, gdybym mogła jeszcze raz kupić paletę Autoportret. Już Wam miliard razy opowiadam o tej palecie, uwielbiam ją, nie umiem się jej pozbyć. Ta jest już dosyć stara, więc tak raczej nie używam, ale gdyby mogła być jeszcze raz przywrócona jakaś paleta, to ja bym chciała na pewno Autoportret. Piszcie o Waszych takich typach, co chcielibyście, żeby wróciło do oferty. A ja przechodzę do różu. On jest taki rozświetlający, więc tutaj muszę troszkę uważać, żeby nie przegiąć. Z błyskiem. Powiedzcie mi, czy Wy też macie takie wrażenie czasami, bo ja ogólnie bardzo lubię takie delikatnie rozświetlające róże, ale czasami mam wrażenie, że rozświetlające róże i rozświetlające bronzery, chociaż powinny właśnie przez to, że odbijają światło, robić taki efekt, że są takie niewidoczne, to mam wrażenie, że jakoś tak częściej wyglądam, jakbym miała na policzkach plamy. I nie wiem, na czym to polega, bo ja, wiecie, no wszystko bardzo dokładnie rozcieram. Stosuję taką technikę jak zawsze, a jakoś tak przy tych takich rozświetlających czasem mam wrażenie właśnie jakbym miała plamę. Może jest to kwestia tego, że nie chcę też zbyt mocno tak rozcierać tego wszystkiego, żeby, wiecie, no nie wiem, nie mieć różu w tym miejscu, żeby nie podkreślał mi porów i przez to jakoś tak może robi się taki efekt delikatnej plamy. No teraz już tam rozblendowałam to spoko, ale mam wrażenie, że muszę więcej czasu spędzić nad rozcieraniem takich rozświetlających róży, żeby nie było właśnie efektu takiej plamy. Nie wiem, czy Wy też tak macie i czy też coś takiego zauważyliście? Dajcie koniecznie znać. Oj, dużo musicie mi dzisiaj komentować, bo po prostu mam dzisiaj do Was mnóstwo pytań. I ja nie chcę już rozświetlacza. Dla mnie to już jest takie rozświetlone, że ale chcę sobie chyba jeszcze delikatnie przybrązowić skronie. Ja mam wrażenie, że tutaj widać jakieś takie plamy. Dlaczego takie jest? O co chodzi? Przecież to jest wszystko, patrzcie, jakie to jest pięknie rozblendowane. To jest po prostu perfekcyjnie rozblendowane. To nie jest kwestia tego, że tu są plamy. Tylko tak jak się właśnie nie odbija światło, to... Nie wiem. Ja tak jakoś tak... Coś mi nie gra czasami z tymi rozświetlającymi różami. Kurczę, no mam parę takich nowości do oczu, które fajnie by było przetestować, ale mnie dzisiaj ciągnie do
prostego makijażu oka z żółcią i takich ciemniejszych ust. Więc chyba sobie po prostu zrobimy to, co mi intuicja podpowiada. Zaczynam sobie od bazy. I będziemy mieć taki, wiecie, jednokolorowy makijaż oka, żółciutki, wakacyjny. Yes, please. I wyciągam sobie moją paletę z pojedynczymi cieniami z Glam Shopu i z rozebranymi dziewiątkami i zaczynam sobie limetą. Ten cień wygląda na taki, który powinien za całkiem niedługo dosięgnąć denka, powinno się pojawić, bo on już jest taki spłaszczony. Ja go zresztą represowałam, bo się rozkruszył mi kiedyś i teraz jest tak płasko w tej wyprasce, że tam się naprawdę powinno za niedługo coś pojawić, chyba jakieś sreberko. Może w tym miesiącu właśnie spróbuję dobić. Trochę mniejszy pędzelek i nakładam na dolną powiekę ten sam kolor. O, jak ja kocham żółte cienie, po prostu uwielbiam. Czuję się w żółtym jak $1 000 000. I moje bystrzaki na pewno zobaczyły, że nie nałożyłam nic tutaj, bo się zastanawiam, czy ja chcę jakiś żółciutki błysk, czy ja chcę wszystko matowe. Takie, wiecie, totalnie simple. To jest bardzo dobre pytanie, moi drodzy. Dziękuję, że je zadaliście. Dobra, nakładamy całość. Jeden cień. W ogóle kocham takie makijaże kolorowe, ale bardzo proste, jednokolorowe. Moim zdaniem w ten sposób kolor najbardziej się broni i też wygląda najbardziej stylowo, jeżeli interesujemy się modą i chcemy, żeby te makijaże były na czasie, nie były jakieś takie, wiecie, przaśne, tandetne, kiczowate czy coś. No bo wiadomo, kolorowe makijaże, jakieś takie udziwnione, no to potrafią tak wyglądać, nie? To zawsze się broni, moim zdaniem. Jeden kolor po prostu na całej powiece zawsze się obroni w jakiejś fajnej, modowej stylizacji. Zobaczcie, no to jest po prostu coś pięknego, no. I nałożę sobie maskarę. Ja bym sobie chciała w tym miesiącu potestować Wink at Me z Hean, której używałam już parę razy i wydaje mi się, że ogólnie efekt podoba mi się bardzo. Bardzo mi przypomina efekt, jaki dawała na moich rzęsach maskara Hypnose od Lancome. Natomiast ta chyba mi się odbija. Było tak, że raz mi się odbiła, a raz nie, więc muszę to po prostu w tym miesiącu przetestować i dać Wam znać, bo efekt daje naprawdę bardzo fajny. W tym moim takim rumiankowym makijażu, co wrzucałam na shortsy, mogliście zobaczyć taki właśnie pierwsze wrażenie test, ale potem jeszcze parę razy jej używałam. W ogóle pięknie pasuje ten kolor ust do tego makijażu, taki delikatny, różano-brzoskwiniowy. Ok, pierwsza warstwa tuszu niech sobie podsycha. Ostatnio, słuchajcie, szukałam zamiennika kolorystycznego dla tej pomadki Hean 714. Przez to, że mam ją w wyzwaniu, często jej używam i przez to często pytacie się o to po prostu, co mam na ustach, a ona już jest niedostępna. Więc właśnie przeglądałam sobie wczoraj jakieś takie moje kosmetyki, które mogłyby, wiecie, no, być jakimś takim odpowiednikiem kolorystycznym. Powiem Wam, że nie znalazłam idealnego, ale pokażę Wam kolory, które są najbardziej podobne z mojej kolekcji. Z tej strony mamy szminkę z Annabelle Minerals, Brown Fig. Brown Fig jest trochę bardziej różowa niż ta pomadka z Hean. Tu po środku, ale teraz widzę, że jednak nie za bardzo. To jest Fantastic od LH Cosmetics w odcieniu Kiss of Life, ale ten jest bardziej idący jakby w pomarańcz. A tutaj jest Hean Say Nude w odcieniu 42 Chill Out. I ten jest już taki trochę bardziej brązowy, więc w ogóle idealnym miksem jest połączenie tych dwóch, czyli właśnie Annabelle Minerals i Hean. I wtedy powstaje no bardzo, bardzo podobny kolor. Więc jeśli chcieliście tą pomadkę, dzisiaj szukaliście, to może któryś z tych zamienników będzie Wam odpowiadać. No te dwa to jest po prostu idealne combo. Idealne. No i właśnie tak przeglądałam sobie wczoraj te swoje kosmetyki, swoje pomadki, wiecie, swatchowałam i tak dalej, szukałam takiego właśnie zamiennika i miałam tak, wiecie, tyle takich po prostu pięknych, wyjeny, ta pomada i tej dawno nie miałam, oj, tej i tą uwielbiam i tamtą i po prostu nie mogłam się, wiecie, nacieszyć jakby tą kolekcją swoją. Pomyślałam, że muszę sobie zrobić jakiś taki challenge, żeby na przykład codziennie używać jakiejś innej albo sobie wybrać właśnie do używania jakieś różne pomadki i je sobie jakoś tak
na zmianę używać, ale wyciągnęłam właśnie pomadkę, której dawno nie miałam, a którą tak bardzo lubię. Pomadkę z Romand. To jest chyba jedna ze starszych moich pomadek w kolekcji. Jest ciągle jakby dobra, świeża, ale już jedna ze starszych. I to jest odcień, kurczę, nie pamiętam, 05. To jest chyba Zero Matte Lipstick. Ona jest taka przepiękna, zobaczcie, delikatnie ceglano-różana. Wspaniała. Są takie lekko słodkawe te usta. I stwierdziłam, że fantastycznie będzie wyglądać właśnie żółty makijaż oka i takie ceglano-różane usta. I ja najbardziej lubię... Znowu mi tu światełka pogasiły się. I ja najbardziej lubię tą pomadkę wklepywać, bo ona daje efekt takich lekko pudrowych ust. I tak wygląda po prostu najprzepiękniej na świecie. Muszę sobie w tym miesiącu tak trochę więcej poużywać. Lato to jest taki fajny moment, że rzadko nakładam, wiecie, coś na oczy tak naprawdę, bo jak jest za gorąco, to mi się nie chce. Ale lubię stawiać na pomadki, właśnie jakiś fajny kolor na ustach. A ten jest po prostu piękny. Teraz się wydaje wręcz taki trochę koralowy. Jeszcze sobie lekko tutaj rozetrę górną część. Powiedziałam już, że tak trochę koralowo wypada teraz? Czy nie powiedziałam w końcu, czy tylko w mojej głowie to zrobiłam? Piękna i uwielbiam tą formułę, jest naprawdę wyjątkowa. Myślę, że przydałoby się przy tej pomadce trochę więcej koloru na policzkach. Dołożę sobie jeszcze trochę bronzera, ale chyba róż dołożę sobie jakiś inny, bo tutaj już dla mnie będzie zbyt mocno rozświetlający efekt, jak dołożę jeszcze więcej rozświetlającego różu. Me gusta, me gusta. Może w ogóle doklepię sobie tej pomadki trochę. Rozłożę sobie na dłoni, bo takie pudrowe formuły będą też fantastycznie się sprawdzały właśnie jako róże. Biorę puszysty pędzelek i tak wiecie, delikatnie go ubrudzę w tej pomadce. Nie wiem co to było, ale to było bardzo przyjemne uczucie. Wow! O matko. Wow. Co to za emocja jakaś dziwna, ale jakie to piękne jest. No po prostu jestem teraz rumiany ponczuś, nie? Wow. Wow. Dokładam sobie jeszcze maskarę. Druga warstwa. Trochę dołożę sobie tego żółtego, tam gdzie gdzieś tam poodbijała mi się maskara, ale no nie mogę z tego różu. To jest po prostu tak komplementujący moją urodę odcień. No wyglądam po prostu przepięknie. Przepraszam, nieskromnie, ale po prostu tak zapacał mi ten róż. I zdecydowanie potrzebuję tutaj piegów, bo będzie to po prostu pięknie wyglądać. Yes, please. I z tego pryszcza możemy zrobić piega też. O, wow. O, wow. Zobaczcie na tą buziulkę. Na tą piękną buziulkę. Na tą śliczną skórkę i te śliczne policzki. Wow. Nie wiem, może to głupie, może to tylko make-up, ale jeśli make-up może sprawić, że tak fajnie się z czymś czuję, to why not? Czemu z tego rezygnować, nie? I to jest, słuchajcie, kolejny dowód na to, że tak naprawdę nie potrzebujemy w naszym życiu kremowych róży, naprawdę, chociaż ja uwielbiam kremowe róże i w ogóle mówię to i już se pluję w brodę, ale no nie potrzebujemy kremowych róży. Pomadki tak pięknie wyglądają na policzkach, często mają cudowną formułę i jeszcze pięknie kolorystycznie się zgrywają, wiecie, z ustami i wygląda to po prostu obłędnie. No ja jestem zachwycona. Na policzki jeszcze nigdy tej szminki nie próbowałam, a to kombo kolorystyczne i ten polaś taki rumiany ponczuś. Girl. Jestem absolutnie zauroczona. To był mega prosty make-up. Może nie pokazałam wam, wiecie, jakichś magicznych technik i super sposobów na, wiecie, wakacyjny makijaż, ale ja się czuję fantastycznie w tym looku. I fajnie, że mogłam użyć dosłownie jednego cienia na powieki i jednej pomadki na policzki i na usta i po prostu czuć się fantastycznie, nie? Jeżeli wy macie jakąś pomadkę albo róż, którą jak nakładacie na usta czy policzki, albo i usta i policzki i czujecie się po prostu zawsze jak $1 000 000,
to koniecznie napiszcie, czy macie takie swoje znalezisko, które po prostu cudownie komplementuje Waszą urodę. I jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia jakiegoś kciuka do góry i komentarza. Jeżeli nie chcecie przegapiać również tych wakacyjnych odcinków, to zachęcam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa!